Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na recenzję wideorejestratora od marki Navitel R462K. Kolejna kamerka w ofercie tego właśnie producenta, ale znów taka, która się czymś wyróżnia. Co to jest? Zobaczycie dzisiaj. Dokładne i aktualne ceny w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Kolejny ciekawy wideorejestrator od marki Navitel. Tym razem mamy model R462K z systemem Night Vision, który składa się z dwóch modułów, czyli kamerki naprzód i na tył. Jak to u mnie nie zabraknie nagrań z jazdy, zobaczycie za chwilkę. Natomiast rzućmy okiem na pudełko. Mamy gratis roczną licencję na Navitel Navigator, od boku cechy, mocowanie magnetyczne, port USB typu C, slot na kartę microSD, no i poprawiona widoczność w nocy. Ocenicie sami na podstawie przykładów. Aplikacja Navitel DVR Player darmowa, gdzie możemy sobie te nagrania edytować i pozostałe cechy mamy tutaj, czyli rozdzielczość, dwucalowy wyświetlacz, łączność USB typu C, system soczewek Sony Starvis, czyli dobra jakość, szeroki kąt widzenia, bo aż 160 stopni, obsługiwane karty do 256 GB, jest G-sensor, czyli czujnik wstrząsowy, kiedy nastąpi jakieś uderzenie czy przytarcie w nasze auto, to zapis uruchamia się automatycznie i mamy też tryb parkingowy. Tak więc już na wstępie wygląda to ciekawie i patrzymy dalej, co mamy w zestawie. Dwie folie elektrostatyczne, a działa to tak, że tą folię naklejamy najpierw na szybę, a do tego dopiero taśmę dwustronną. Dlaczego? Jeśli ktoś z Was próbował nakleić kamerkę na taśmę dwustronną bezpośrednio na szybę, no to chyba wiecie, jaki był problem ze zdjęciem tego, a tutaj z tą folią nie ma problemu. Całą folię zrywamy razem z kamerką przyklejoną do folii. Więc bardzo fajny patent, ja osobiście z tego korzystam i sprawdza się to dobrze. Mamy informacje gwarancyjne i voucher na aplikację Navitel Navigator na Androida. Nie zabrakło instrukcji obsługi, która jak zwykle napisana jest dobrze. Są też wszystkie parametry techniczne, no i wbudowana bateria ma 150 mAh do trybu parkingowego. Mamy przewód do podłączenia kamery tylnej, troszeczkę mniejszy niż mini jack, do podłączenia do kamery przedniej, a tutaj mamy zasilanie do kamery wstecznej. Niestety wciąż do tych kamerek są to złącza typu micro USB, więc troszeczkę przestarzałe. Kabel mamy bardzo długi, tu mamy też taki element z taśmą 3M do przypięcia do szyby. I ten kabelek ma aż jakieś 5,5 metra, więc całkiem sporo. Kolejna rzecz to jest zasilanie samej kamery głównej, czyli tu już mamy wtyk USB typu C. Natomiast niestety ta wtyczka jest tutaj zrobiona na stałe. W niektórych kamerkach Navitela było troszeczkę lepiej, ponieważ to było odłączane i mieliśmy na przykład dwa gniazda, żeby sobie coś jeszcze podpiąć, a tutaj zajmujemy sobie to gniazdko zapalniczki. Niestety można oczywiście zasilić tą kamerę też innym dowolnym kablem USB-C, bo to jest troszeczkę mniej praktyczne. Natomiast kabelek dali mega długi, bo 3,5 metra. Tak wygląda kamera przednia, jeszcze zabezpieczona. Mamy osłonięty obiektyw, tu jest taśma do przyklejenia, element jest oczywiście regulowany. I tutaj mamy to mocowanie magnetyczne, działa to ok, jest głośnik i cała obudowa jest wykonana z takiego gumowanego materiału, więc wydaje się to też odporne na przykład na jakieś upadki czy na zadrapania. I obiektyw tak dość mocno wystaje, tutaj mamy zasilanie i gniazdo karty pamięci, a od tyłu będzie ekranik i są przyciski funkcyjne. Za chwilę Wam pokażę, jak to będzie włączone, jak to już wygląda i widok od spodu. A kamera wsteczna wygląda tak. Jak ją sobie przykleimy, to możemy ją sobie jeszcze reglować względem szyby, tak żeby była dobra widoczność. I od boku mamy tutaj gniazdo micro USB do zasilenia i to tyle. Natomiast ta kamerka wsteczna jest bardzo lekka. Ta naprzód jest cięższa, ale bywały kamery, które były masywniejsze. I trochę wrażeń z praktyki. Mocowanie magnetyczne sprawdza się bardzo dobrze. Specjalnie mamy gniazdo na kamerę wsteczną oraz zasilające, także w elemencie, który zostaje na szybie i ma to sens, ponieważ demontując wtedy sam moduł kamery, nie musimy już odłączać żadnych kabli, chowamy do schowka po kłopocie. To jest naprawdę dobre. Na komputer możemy pobrać Navitel DVR Player, czyli darmową aplikację, której możemy zarządzać plikami. Jako że ta kamera nie ma żadnego modułu GPS ani Wi-Fi,
to na nagraniach nie nagrywa się chociażby prędkość czy położenie na mapie. No i wtedy należy pamiętać o ręcznym ustawieniu daty w wideorejestratorze, o czym ja niestety zapomniałem, natomiast nie ma to żadnego wpływu na testy. No i wrażenia, jeśli chodzi o kamerę przednią i jazdę w dzień, to faktycznie widać podwyższoną rozdzielczość, obraz jest szczegółowy, kąt widzenia szeroki, kolorystyka naturalna, obraz rejestrowany jest w 30 klatkach na sekundę, więc jest po prostu płynny. Nie mam tutaj kompletnie żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o noc, to jest również przyzwoicie. Sensor sprawdza się dobrze, wszystko jest jasne i dość szczegółowe. Kamera wsteczna ma oczywiście niższą rozdzielczość i jest to Full HD z prędkością 25 klatek na sekundę. W dzień wygląda to naprawdę nieźle i jako kamera pomocnicza w przypadku, jeśli ktoś na przykład jedzie w nasze auto od tyłu, na pewno się sprawdzi, ponieważ z bliska szczegóły są dobrze widoczne. Jeśli chodzi o noc, no to kamera również nagrywa jasno, szczegółowość jest troszeczkę mniejsza, ziarnistość odrobinkę większa, natomiast wciąż wygląda to przyzwoicie. Jeśli chodzi o zabezpieczanie nagrań w trakcie jazdy, przede wszystkim działa G-Sensor, czyli jeśli nastąpi jakaś stuczka czy gwałtowne hamowanie, takie zdarzenie będzie zapisane automatycznie. Jeśli chcemy zrobić to ręcznie, wystarczy kliknąć ostatni dolny przycisk na urządzeniu, czyli przycisk w dół. Wtedy zabezpieczamy dany materiał. Podsumowując, mamy tutaj sprzęt, który jest niewielki. Mocowanie magnetyczne w praktyce sprawdza się naprawdę dobrze. No i co do jakości obrazu, mogliście ocenić, że jest tutaj również na poziomie. W połączeniu z ceną, która nie jest zaporowa, dostajemy kolejną ciekawą kamerkę w ofercie tego właśnie producenta. Pamiętajcie, że dokładne i aktualne ceny w każdej chwili sprawdzicie w linkach w opisie filmu. No i w tym momencie, gdybyście chcieli mnie wesprzeć, no to będę za to bardzo wdzięczny. Wystarczy zostawić łapkę w górę, możecie też napisać komentarz, udostępnić film, no i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.